Cześć, witam wszystkich serdecznie przy naprawie ekspresu Siemens, w którym pokażę, jak przesmarować zawór ceramiczny oraz wymienić uszczelki. Zademonstruję również, jakie są objawy uszkodzenia zaworu ceramicznego oraz zużytych uszczelek. Za pomocą zestawu podważaczy plastikowych zademonstruję również, jak rozebrać obudowę tego ekspresu, żeby czegoś nie uszkodzić. Demontaż zaczynam od tylnej budowy, a następnie te dwie po obu stronach ekspresu. Po tej stronie, uwaga, odłączamy wężyk wodny. Wężyk ten osadzony jest w tym miejscu. Przed dalszą naprawą sprawdzę jeszcze działanie ekspresu, a mianowicie zobaczę, jak funkcjonuje cały układ, jak pobiera wodę oraz ile tej wody wyleci do tacy ociekowej. Pozwoli to sprawdzić działanie zaworu ceramicznego oraz szczelność uszczelek. Podłączyłem wężyk ssący do zbiornika zastępczego i zobaczę, jak pracuje ekspres. Naczynia z przodu nie dopuszczą wody do tacy ociekowej. Podłączam zasilanie i zaczynamy. Należy jeszcze oszukać układ obecności zbiornika przez zbliżenie magnesu do czujnika. Podczas pracy należy sprawdzić, czy nie zużył się zawór ceramiczny. Nadmierny przepływ wody w wężykach świadczy o jego zużyciu. Zobaczmy teraz, ile wody zebrało się w tacy ociekowej. No jest jej trochę za dużo. Zróbmy jeszcze jeden test. Aby ograniczyć ilość wyciekającej wody do tacy, naprawę zacznę od przesmarowania zaworu ceramicznego oraz wymiany uszczelek. Jeżeli macie podobne objawy w swoim ekspresie, nie ma co czekać, proponuję wymianę uszczelek. Nie jest to rzecz kosztowna, a powinna przynieść pozytywny skutek. To znaczy, ilość wody w tacy ociekowej powinna się zmniejszyć, pod warunkiem, że wcześniej macie pewność, że blok zaparzający jest w dobrym stanie. Po zwolnieniu blokady pozwolę sobie ten blok zaparzający wyjąć i oczywiście zdemontuję dalsze części ekspresu w celu pokazania procesu naprawy, o którym wcześniej mówiłem. Podważam zatrzas szuflady nasypywania kawy mielonej i wyciągam szufladę. Oraz ściągam prawą osłonę ekspresu. Przy demontażu zwróćmy uwagę, aby nie połamać dolnych i górnych zaczepów osłony. Patrzcie uważnie, jak zdjąć pojemnik nasypywania kawy. On nie ma żadnych śrubek, mocowań, wystarczy go w tych kierunkach ponaciskać i do góry pociągnąć. Przy użyciu siły wysuwamy pokrywę zatrzasków i do góry. To są właśnie miejsca tych zatrzasków. Tą górną metalową płytę podważamy i wyciągamy po uprzednim odłączeniu przewodów elektrycznych.
Górną pokrywę ściągamy, podważając zatrzaski, te właśnie plastikowe. I tu zwracam uwagę, żeby ich nie połamać, delikatnie, ostrożnie. Podważamy i tak samo z drugiej strony całą obudowę do góry również ściągamy. A tą przednią obudowę od dołu do góry. Po odłączeniu złączy elektrycznych możemy ją wyjąć. Przystąpię teraz do odkręcenia zaworu ceramicznego. Po odłączeniu złącz elektrycznych odłączam teraz spinki, które trzymają wężyki wodne. Po kolei wszystkie i ściągamy te wężyki, następnie wyciągam zawór. Każdy wężyk blokowany jest taką zapinką, którą trzeba zdjąć. Po wyjęciu sprawdźmy, czy wszystkie otwory są drożne, czy nie ma jakichś zanieczyszczeń. Pokażę Wam jeszcze, gdzie mogą występować przecieki wodne, a na przykład w tych miejscach, gdzie połączony jest zawór ceramiczny z blokiem zaparzającym oraz w tym górnym krójcu przy bloku zaparzającym. Uszczelki, które współpracują z blokiem zaparzającym oraz ich wymianę pokażę w dalszej części filmu. Rozkręcę teraz zawór ceramiczny. Przed rozebraniem i smarowaniem warto oznaczyć wszystkie części, po to, aby nie pomylić ich przy montażu.
Przesmaruję teraz wszystkie części smarem specjalistycznym przeznaczonym do ekspresów. Jeżeli zawór ceramiczny nie jest zakamieniony, zanieczyszczony oraz jest przesmarowany, można go teraz złożyć z powrotem. Zawór ponownie skręcony. Przystąpię teraz do wymiany uszczelki, która jest w tym zaworze. Po dłuższej eksploatacji ta uszczelka się zużywa, powoduje nieszczelność i wyciek wody do tacy ociekowej. Ja teraz ją wymienię i pokażę, jak to zrobić. To jest miejsce podważenia i zdjęcia osłony. Pamiętajcie, smarujemy gniazdo oraz tą uszczelkę i umieszczamy ją do wnętrza gniazda tym wyżłobieniem w kierunku zaworu ceramicznego. Jest to ważne, żeby dobrze ona uszczelniała. I teraz wymiana drugiej uszczelki, o której mówiłem wcześniej, tego krótca górnego bloku zaparzającego. Właśnie tu ona przychodzi i uszczelnia całość połączeń. Uszczelka ta umieszczona jest właśnie w tej części, którą należy rozebrać. Ona ma zatrzaski, bardzo elegancko się rozpina. Rozpinamy poprzez obrót dwóch części, które trzymają uszczelkę. Uszczelka jest prawie identyczna, co poprzednio pokazywałem, różni się tylko rozmiarem. O, właśnie z tym krótcem bloku zaparzającego współpracuje. Tym krótcem wypływa zaparzona kawa z bloku zaparzającego i przez nieszczelność może również wypływać do tacy ociekowej. Tego byśmy oczywiście nie chcieli, bo kawa powinna płynąć do filiżanki. Teraz wyraźnie widać, jak zapinana jest ta część. Pamiętajcie, aby tę uszczelkę wyżłobieniem założyć w kierunku
bloku zaparzającego, oczywiście po uprzednim jej nasmarowaniu. Teraz zostaje nam przesmarować gniazda wężyków oraz uszczelki i można wszystko składać i montować z powrotem. Przed przykręceniem sprawdźmy, czy wszystko jest dobrze pozapinane, czy wężyki są dobrze ułożone. Przykręcam teraz zawór ceramiczny. Osłonę przednią zaczynamy zakładać od górnych zatrzasków. Pamiętajcie, aby przy zakładaniu górnej pokrywy dobrze ułożyć przewody elektryczne. Zwróćcie uwagę, aby górne zatrzaski pokrywy dobrze zapięły się. Nie zapomnijcie o podłączeniu i ułożeniu przewodów grzałki elektrycznej. Pamiętajcie również o założeniu przycisku włącznika grzałki.
Przy zakładaniu zbiornika kawy zwróćcie uwagę na ułożenie trzpieniu regulacyjnego do ustawienia młynka. Trzpień ten musi być dokładnie w to miejsce wpasowany. Na koniec pokażę Wam jeszcze, jak wygląda z bliska zatrzask szuflady do kawy mielonej. On powoduje, że ta szufladka nie wypada i trzyma się na miejscu. I również warto wiedzieć, jak to zdjąć, w którym miejscu jest ten zatrzask. Zakładamy teraz wszystkie obudowy. Pamiętajcie o tym, aby od górnej strony, ponieważ tu są wszystkie zatrzaski i warto ich nie połamać. Nie zapomnieć o wężyku wody, który połączony jest ze zbiornikiem. Na koniec dodam, że zapamiętajcie link do tego filmu, może on się Wam przyda w naprawach ekspresu. Subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o nowych moich filmach. Oczywiście zapraszam Was na moje kolejne filmy. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu, trzymajcie się, cześć!